Dzień dobry Państwu. Zanim doproszę tutaj eurostażystów i popracujemy trochę też na żywych organizmach, to pozwoliłem sobie przygotować taką krótką prezentację, żeby było wiadomo, o czym tak naprawdę będziemy dziś mówić, tylko będę potrzebować pilot właśnie. Jak staże zagraniczne otwierają drzwi do kariery? Przede wszystkim w taki sposób, że Erasmus Plus takie staże może sfinansować. Na wstępie, ja wiem, że to jest, wszystkie spotkania tutaj w Amber Expo dotyczą przede wszystkim edukacji zawodowej, ale ja zawsze lubię pokazać też styk innych sektorów, bo Erasmus Plus to jest 6 różnych sektorów i tak naprawdę podmioty, które korzystają z sektora kształcenia i szkolenia zawodowe, czyli głównie szkoły zawodowe, mogą też korzystać z innych sektorów. Uczniowie tych szkół zawsze mogą korzystać z sektora młodzież, mogą robić projekty oddolne. Jest też możliwość korzystania z edukacji szkolnej, ponieważ najczęściej kształcenie zawodowe jest realizowane przez zespoły szkół, czyli też szkoły realizują jednocześnie kształcenie ogólne, więc nauczyciele tych przedmiotów ogólnych również są uprawnieni do wyjazdów, tylko właśnie w innym sektorze. Mamy również CKU, które się zajmują kształceniem zawodowym i tutaj też takie podmioty mogą skorzystać z edukacji dorosłych. No i również oczywiście mamy staże dla absolwentów szkół zawodowych. Część z tych osób idzie dalej ścieżką kształcenia, rozpoczynają naukę na studiach, ale również jako studenci, jako absolwenci szkół zawodowych ciągle mogą z programu korzystać. I myślę, że tutaj dobrze jest zawsze pamiętać o tej kompleksowości Erasmusa. Mamy też 4 priorytety we wszystkich naszych projektach. Staramy się zawsze podkreślać, że istotna jest inkluzywność, takie proekologiczne podejście, rozwój kompetencji cyfrowych, ale również partycypacja w życiu społecznym i obywatelskim, sprawczość, promowanie demokracji, promowanie uczenia się o naszym dziedzictwie kulturowym, zaangażowania obywatelskiego, również wzrost poziomu wiedzy o Unii Europejskiej. To jest bardzo istotne, szczególnie właśnie w tym sektorze, bo tutaj mamy do czynienia z różnym typem uczniów, z osobami, które są narażone na fake newsy, nie zawsze też z takimi osobami świadomymi społecznie, więc warto zawsze jest to podkreślać. Tak naprawdę można wyjechać do każdego kraju, no przede wszystkim do państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych z Unią, kandydatów, krajów kandydujących do Unii Europejskiej, ale również tak naprawdę i poza kontynent europejski też można takie staże realizować. Mamy coraz więcej mobilności nauczycieli do Chin. W naszym programie zauważamy tą tendencję, jest tego rzeczywiście coraz więcej. Ale też inne kraje się zdarzają, także jeżeli tylko Państwo oczywiście mają takie kontakty, mają takich partnerów, to zachęcamy, żeby rzeczywiście wychodzić również poza Unię i czerpać z doświadczeń z innych kontekstów kulturowych, z innych kontekstów edukacji. Jeżeli Państwo jeszcze nigdy nie składali do nas wniosku, to proszę pamiętać o tym, że no nie muszą, jeżeli Państwo działają w obszarze edukacji zawodowej, nie muszą Państwo być szkołą zawodową, ale również mogą Państwo do nas składać wnioski, nawet osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą też do nas wnioskować. Warunek jest tylko taki, że posiadają Państwo swoich uczniów lub kursantów albo współpracują Państwo ze szkołami zawodowymi, żeby realizować projekty w konsorcjach. Nasi uczestnicy, no tutaj skupimy się dziś głównie na osobach uczących się, na uczniach, ale warto jest też pamiętać o tym, że osoba ucząca się to nie tylko uczeń szkoły zawodowej, bo to też może być uczeń u pracodawcy. Dużo mówimy o stażach w rzemiośle na przykład. Promujemy też takie podejście w kształceniu dualnym, więc tego typu uczestników również mamy. Oczywiście kadra kształcenia zawodowego, ale nie tylko nauczyciele szkół zawodowych, ale również trenerzy zawodu, osoby, które są zaangażowane w kształcenie praktyczne, różnego rodzaju eksperci, którzy również prowadzą szkolenia, są mentorami. To jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o na przykład osoby, które przygotowują uczniów do konkursów zawodowych. Mamy tutaj obok dużą imprezę. Warto jest pamiętać, że z Erasmusa też można wyjazdy na konkursy umiejętności zawodowych finansować. To nie muszą być tylko staże i praktyki zagraniczne. Często podkreślamy, że też jest taka możliwość, bo nie wszyscy o tym pamiętają. My się też cały czas badamy. Mamy zespół analityczno-badawczy u nas w fundacji i ten zespół nieustannie realizuje badania na naszych uczestnikach.
wysyła do nich ankiety. Również jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami, które realizują projekty w naszym sektorze. I obecnie realizujemy takie badanie wpływu mobilności, indywidualnych mobilności na rozwój systemu edukacji zawodowej w Polsce. Wiadomo, że tutaj ten styk jest trudny do zbadania, no ale się staramy. Przebadaliśmy w tym momencie około 200 szkół w Polsce i realizujemy taki projekt również z innymi krajami, które mają podobne doświadczenia transformacji systemowej, co my, bo w tym projekcie również biorą udział Węgry, Czechy, Łotwa. Tak, Węgry, Czechy i Łotwa. I zadaliśmy takie pytania tutaj dyrektorom szkół zawodowych. Dostałem właśnie wczoraj wyniki od kolegów z zespołu, więc pomyślałem, że się podzielę. Pierwsze pytanie, czy zgadzasz się z tym, że staże zawodowe mają pozytywny wpływ na ścieżki edukacyjne i zawodowe byłych uczestników staży i praktyk? No i tutaj można zobaczyć, że no zdecydowana większość rzeczywiście się z tym zgadza i staże są odbierane bardzo pozytywnie w Polsce. To też no, warto jest pamiętać o tym, że nie tylko ten wymiar indywidualny jest istotny, ale również wymiar organizacyjny, rozwój organizacji, umiędzynarodowienie szkoły, poprawa wizerunku szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym. To też są takie no, istotne benefity, jeżeli chodzi o staże. Pytaliśmy się również o to, w jaki sposób, jak nauczyciele szkół, które brały udział w tym badaniu, oceniają kompetencje uczniów. I tutaj zestawiliśmy dwa pytania. Jak oceniają kompetencje swoich absolwentów, tych, którzy brali udział w tego typu wyjazdach i tych, którzy w nich udziału nie brali. To, co jest ciekawe, no to można zobaczyć, że taka tutaj największa rozbieżność pomiędzy tymi dwoma grupami to są kompetencje językowe, umiejętności zawodowe i kompetencje międzykulturowe, czyli te wszystkie obszary, które rzeczywiście są bardzo silnie związane z mobilnością. No i tutaj rzeczywiście szkoły są bardzo pozytywne. Najmniejsza rozbieżność jest tutaj, jeżeli chodzi o umiejętności ICT, bo tutaj na skali od 1 do 5 tak naprawdę to była taka rozbieżność powiedzmy 1 punkta. Pewnie to jest taki obszar, który jeszcze musimy poprawić. I ostatnie pytanie. W jakim stopniu zgadzasz się, że tego typu mobilności mają wpływ na ogólne na umiędzynarodowienie szkoły? No i tutaj też można zobaczyć, że te odpowiedzi są dosyć pozytywne, chociaż no 1/4 respondentów rzeczywiście jeszcze tego wpływu nie widzi, ale to pewnie też wynika z tego, że mamy bardzo dużą konkurencję i trudno jest brać udział w tego typu projektach non-stop. Gdybyśmy mieli jeszcze więcej środków, to pewnie to umiędzynarodowienie byłoby większe. Co nie znaczy, że tych środków nie ma, bo tak naprawdę w tym roku wydaliśmy ponad 60 milionów euro. To jest 250 miliona złotych. To jest naprawdę spory budżet i mój zespół to wszystko tam klika w systemach, akceptuje te płatności. Jest to no, spory kawał grosza. Zanim oddam głos eurostażystom, to jeszcze dla tych z Państwa, którzy nigdy do nas nie wnioskowali albo chcieliby się w ogóle więcej dowiedzieć o naszym programie, zachęcam również poza Europasem, który już pewnie Państwo trochę tutaj znają, no bo Europass nas zaprosił na to forum. Proszę pamiętać też o platformie EPALE, która jest no takim bardzo dobrym narzędziem do zwiększania wiedzy na temat edukacji europejskiej. Platformie School Education Gateway, która jest też no taką dosyć fajną, takim dosyć fajnym zasobem wiedzy w edukacji szkolnej, no oczywiście i Twinning, czyli taki pierwszy krok u nas do projektów. Jeżeli Państwo się nie odważą wyjechać za granicę, wysłać swoich uczniów, zawsze można realizować projekty zdalnie. Nasz Facebook, promujemy go na wszystkich spotkaniach, mamy ponad 1000 obserwujących i chcielibyśmy jeszcze więcej, więc gorąco zachęcamy, żeby nas znaleźć. Jeżeli Państwo mają ochotę coś więcej jeszcze o nas się dowiedzieć, no to mamy też filmik na YouTubie, więc można skorzystać z kodu QR. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić na scenę eurostażystów Darię i Kamila. Daria Szczepankiewicz, Kamil Orzechowski. Może byśmy brawami zachęcili. Weźcie sobie mikrofony, zobaczcie, czy działają. Możecie postukać sobie najpierw. O, super, działa. Słuchajcie, to może tak w żołnierskim skrócie się przedstawcie. Jak się nazywacie, gdzie się teraz uczycie, gdzie byliście na stażu, co to był za zawód? Daria, może ty pierwsza. Dobra, to nazywam się Daria Szczepankiewicz, jestem z Konina. Mój wyjazd na Erasmusa był w Hiszpanii, w Grenadzie. Także aktualnie pracuję z dziećmi, choreografka i tancerka. Super, czyli
zaczynałaś swoją ścieżkę w programie edukacyjnym i teraz sama jesteś edukatorką. Tak, zgadza się. Kamil? Dzień dobry, nazywam się Kamil Rzechowski, jestem z Częstochowy, obecnie pojechałem na studia do Warszawy, uczę się na Politechnice Warszawskiej. Na co dzień zajmuję się programowaniem, a także cyberbezpieczeństwem, a na Erasmusa wyjechałem do Hiszpanii oraz do Portugalii. Słuchajcie, jak to w ogóle się zaczęło? Co sprawiło, że się zdecydowaliście, żeby wyjechać na taki staż? W sumie to u mnie najpierw zaczęło się w gimnazjum, bo nawet dwie osoby z Erasmusa właśnie przyjechały i opowiedziały nam o tym Erasmusie. Już wtedy zaczynała się moja fascynacja Erasmusem i kiedy właśnie w technikum zaoferowali mi wyjazd na właśnie na ten staż do Grenady, od razu automatycznie się zgodziłam. Nawet nie było słowa, że nie. Troszkę stres był, ale te wspomnienia naprawdę zostaną ze mną bardzo długo. U mnie to wyglądało mniej więcej w taki sposób, że starszy brat mojego znajomego ze szkoły też chodził właśnie do tego samego technikum i on właśnie wstawiał posty z tego wyjazdu i tak dalej i zainteresowaliśmy się w ogóle tematem. No i następnego roku właśnie mi udało się wyjechać, bardzo mi się spodobało i później udało mi się wyjechać jeszcze raz w następnym roku. Okej, czyli ty byłeś 2 razy w ogóle na stażu. Tak, udało mi się właśnie 2 razy po 2 tygodnie wyjechać właśnie na takie staże. Słuchajcie, a trudno w ogóle się było dostać na taki staż? Była konkurencja? Jak w ogóle wyglądała rekrutacja? U mnie akurat rekrutacja była taka, że my jako czwartoklasiści mieliśmy pierwszeństwo. Osoby z równoległej klasy młodsze od nas, bo ja szłam tą edukacją jeszcze z gimnazjum, więc osoby, które były po podstawówce musiały się dostać, musiały się zakwalifikować, były testy i też dużo osób się właśnie dostało. U mnie wyglądało to tak, że jest właśnie rekrutacja, no i jest tam spis ocen, osiągnięć i tak dalej. Za pierwszym razem udało mi się dostać konkursem na dziką kartę, a drugim razem już wystarczająco wysoką średnią. Na dziką kartę, czyli jak? Był to konkurs zorganizowany, były chyba 2 takie miejsca i było to właśnie zorganizowane dla osób, które pomimo jakby niższej średniej miały też jakieś umiejętności, czyli na przykład konkursowe i tak dalej, były aktywne właśnie w życiu szkoły oraz w zajęciach pozaszkolnych. No i było to wzięte pod uwagę właśnie, żeby była możliwość nadal pojechania na Erasmusa bez posiadania jakiejś właśnie bardzo, bardzo wysokiej średniej. Okej, czyli rozumiem, że to nie jest tylko tak, że wyjeżdżają orły i prymusy i najlepsze osoby, tylko tak naprawdę każdy może pojechać, jeżeli ma jakieś umiejętności. Super, super, to takie fajne podejście rekrutacyjne. A jak już pojechaliście na te staże i przyjechaliście już do swoich miejsc praktyk, zobaczyliście te zakłady, to jakie było pierwsze wrażenie? Taka pierwsza myśl, która się pojawiła pierwszego dnia. Chyba stres na początku, że może, że się nie dogadamy z pracodawcami, ale z dnia na dzień, z godziny na godzinę po prostu było coraz lepiej i no, te praktyki chyba były jedne z lepszych tak naprawdę. A Kamil, jak u ciebie? Moje pierwsze praktyki to był chyba taki warsztat komputerowy. No i na początku, jak tam wchodziliśmy, właśnie, bo tam chyba w trójkę byliśmy, no i tak wchodzimy i widzimy, że panuje taki trochę nieładny porządek. Było to bardzo chaotyczne takie wejście tak naprawdę, czy to na pewno tu, czy to jest to, ale właśnie właściciel nas przywitał i tak dalej, powiedział o co chodzi. Bardzo szybko właśnie złapaliśmy wspólny język, się okazało, że właśnie miał bardzo wyluzowane podejście, poza tak naprawdę naprawami też dla klientów, pokazywał nam takie trochę dodatkowe rzeczy, na przykład uczył mnie lutować oraz naprawiać płyty główne, czego totalnie jakby się nie spodziewałem, ponieważ nie do końca wchodziło w to w zakres naszych obowiązków. On zrobił to właśnie bardzo od siebie. Okej, czyli w sumie można powiedzieć, że też jakby wychodziliście poza strefę komfortu na tych stażach. Gdybyście mieli dać jakieś rady osobom, które się boją, które nigdy którym się wydaje, żeby się nigdy nie odważyły, żeby wyjechać, to jakie by to były rady? Jak się otworzyć? Nie, naprawdę nie bójcie się. Ja też się na początku stresowałam i ten stres był tak naprawdę niepotrzebny. Naprawdę. Teraz patrząc wstecz i myśląc sobie, jak ja naprawdę się stresowałam,
No nie, naprawdę. Musicie spróbować, młode osoby muszą naprawdę spróbować. To jest jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w życiu i dużo osób na pewno się ze mną zgodzi. Naprawdę. Zgadzasz się, Kamil? Zgadzam się. Okej, no tak, czyli to jest taka rada też w ogóle dla państwa, tak? No bo Erasmus jest nie tylko dla uczniów, ale też dla nauczycieli, dla osób zaangażowanych w kształcenie zawodowe. Jak się państwo boją wyjechać, to proszę się nie bać. Okej, bierzecie udział w takim projekcie Euro Apprenticeships, który też realizujemy wspólnie z innymi narodowymi agencjami. To jest taki projekt, który wśród osób, które brały udział w stażach, nominuje, jakby z puli byłych uczestników staży, nominuje ambasadorów programu, czyli takie osoby, które dalej promują program, promujecie ideę mobilności zawodowych. Na czym polega taka wasza praca? Na czym polega wasza rola euroambasadorów? Kamil, możesz zacząć. Jest to przede wszystkim właśnie pokazanie, w szczególności młodym ludziom, też tak naprawdę na przykład uczniom podstawówki, pokazanie im, że jest taka możliwość wyjazdu na staż, że mogą coś takiego w ogóle rozważać, mogą na przykład zobaczyć, czy szkoła, do której będą próbowali się dostać, jest w tym, albo żeby się zainteresować, czy w ogóle będą mieli takie możliwości, albo czy na przykład już są w jakiejś szkole, czy jest w ogóle ten program, albo czy zapytać się, czy byłaby możliwość zorganizowania go. Chcemy pokazać właśnie, że warto na te staże jechać, warto się zainteresować ogólnie. Te wszystkie programy właśnie mniej więcej staramy się tłumaczyć i przedstawić w taki sposób, aby wyglądały one atrakcyjnie dla osób właśnie rozważających albo będących w jakichś niepewnościach co do decyzji. Tak, właśnie dużo osób z podstawówki, jak ostatnio właśnie byłam na dniach otwartych w mojej szkole, dużo osób właśnie nie wiedziało, że mamy coś takiego jak wyjazdy właśnie na staże zagraniczne Erasmus. Akurat byłam ja, żeby o tym opowiedzieć i dużo osób naprawdę się zdecydowało właśnie na przyjście, na zapisanie się właśnie do mojej szkoły, bo to zawsze jest fajne doświadczenie i naprawdę warto. Mamy stoisko na dole, blisko sceny, nasze dotyczące naszych projektów, promujące projekty w sektorze WET, ale również obok nas stoisko mają właśnie eurostażyści. Tam jest więcej osób, nie tylko Daria i nie tylko Kamil, więc zachęcamy Państwa, żeby sobie tam podejść i też z nimi porozmawiać. Jeżeli Państwo tutaj przyjechali z uczniami, bo wiem, że też część z Państwa to są nauczyciele, jeżeli tutaj Państwo mają swoje grupy uczniów, to też zachęcamy, żeby uczniowie tam podeszli i sobie pogadali, bo wydaje mi się, że tak czasami lepiej jest rzeczywiście bezpośrednio się czegoś dowiedzieć od osoby, która naprawdę w takim stażu brała udział. Słuchajcie, a jak w ogóle te staże zmieniły wasze życie? Jak myślicie? Czy gdybyście nie pojechali na staż, to bylibyście inni, czy nie? To jest takie doświadczenie całożyciowe, czy raczej taki krótki epizod? Nie, to jest na pewno doświadczenie na całe życie. Ja naprawdę byłam osobą bardzo nieśmiałą, stresowałam się niepotrzebnie. Ten Erasmus, jak wyjechałam właśnie do Hiszpanii w technikum, naprawdę otworzył perspektywy na nowe właśnie, otwarcie się na nowe doświadczenie, czy teraz wyjazdy są, byłam właśnie 3 razy na wyjazdach międzynarodowych Euro Apprentices, poznawanie nowych ludzi, integracja, warsztaty, zmienia to naprawdę człowieka na lepsze, na same pozytywy. Powiedz może jeszcze, gdzie byłaś na tych wyjazdach? Ja też byłem na 2 z tych wyjazdów. Tak, no to za pierwszym razem w Pradze w 2022 roku, potem na Azorach w 2023 i teraz ostatnio właśnie w maju w Rumunii, w Bukareszcie. A ty, Kamil, też byłeś na jednym wyjaździe? Pamiętam cię z jednego wyjazdu. Tak, w tym roku udało mi się pojechać do Belgii, do Antwerpii oraz odwiedzić Europarlament, a także niedawno spotkać się z zespołami eurostażystów z Czech, Słowacji oraz Austrii w Słowacji w Wysokich Tatrach. Tak, wszystkie takie rzeczy można właśnie obejrzeć, zobaczyć nas na Instagramie i od wczoraj na TikToku, także zapraszamy. Tak, właśnie miałem to powiedzieć, że zostało już odpalone konto na TikToku, więc widzę tutaj, że na pewno sami TikTokerzy są na sali, więc
A jak nie, to jest dobra okazja, żeby rzeczywiście założyć sobie TikToka, ściągnąć aplikację i mam nadzieję, że tam będziecie rzeczywiście postować często. Tak, będziemy prężnie działać. Mają Państwo jakieś pytania może? Mamy jeszcze chwilę, tak? To ja będę podchodzić. Ja chciałam zapytać Darię, w jakim zawodzie się kształciłaś w technikum? Tak, bo właśnie zapomniałam odpowiedzieć. Technikum na kierunku technik hotelarstwa właśnie i ten wyjazd na Erasmusa to właśnie miałam w hotelu. Tutaj Kamil opowiedział trochę o tym miejscu swoich praktyk, trochę go zaskoczyło to miejsce. A jak było u ciebie? Mnie chyba w ogóle nie zaskoczyło. Ja bardzo chciałam jechać do tej Hiszpanii i bardzo się cieszyłam. Trochę się właśnie stresowałam tymi praktykami i Grenada naprawdę bardzo cudowna, piękna i naprawdę nigdy nie sądziłam, że tam przyjadę. Zawsze myślałam, że może jakaś Barcelona, coś takiego, ale Grenada, Andaluzja, cudowne miejsce. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? Ostatnia szansa. Ja tylko chciałam odebrać mikrofon. To ja przejmę ten mikrofon, a czy Państwo mają jakieś pytania? To ja może zadam pytanie jedno, bo ja mam pytanie takie do Was, czy czujecie, że ten staż odbyty w Polsce byłby zupełnie inny i nauczyłby Was zupełnie innych rzeczy niż ten staż za granicą? W sensie ja właśnie miałam jeden staż miesięczny nad morzem i też trochę zmienił moją perspektywę, przestrzeganie też, jakby to powiedzieć... Pracy w Polsce? Pracy w Polsce, tak. I moim zdaniem i ten wyjazd nad morzem, i teraz ten Erasmus, jest troszeczkę porównywalny, ale chyba jednak Erasmus był lepszy moim zdaniem. Takie bardziej miłe wspomnienia miałam, nie że nad morzem nie miałam, ale oba te wyjazdy były piękne i bardzo miło je wspominam. A Kamil jeszcze, czy chcesz? No i w Polsce miałem jeszcze 3 staże, niezwiązane z programem Erasmus, ale właśnie jest bardzo duża różnica pomiędzy takim wyjazdem na Erasmusa, gdzie faktycznie ktoś przyjmujący się zgłosił i jest taka właśnie, powiedzmy, chęć nauki i takiego pokazania może czegoś stażystom, gdzie w Polsce jest to, może nie wszędzie, ale jest to trochę bardziej takie upychanie dużej ilości osób do jednej firmy i takie, jesteście stażystami, zróbcie to i to. I to jest tyle. Nie ma takich nie ma takiego nastawienia, żeby pokazać nam coś więcej. Jest to robione tak bardzo po minimalnym oporze. Pozwolę sobie może jeszcze dodać, że Erasmus rzeczywiście może zastąpić praktyki krajowe, ale nie musi i jest tak pół na pół, jeżeli chodzi o polskie szkoły, jeżeli chodzi o realizowanie komplementarnych praktyk krajowych do Erasmusa. I robiliśmy kiedyś takie badanie, pytaliśmy się uczniów, którzy właśnie mieli doświadczenie stażu w kraju i stażu za granicą, czy widzą jakieś różnice. To pamiętam, że robiliśmy wywiady pogłębione i rzeczywiście były takie branże, gdzie te różnice były widoczne, bardzo widoczne na korzyść Erasmusa. Głównie branża hotelarska, gastronomiczna, czyli jeżeli ktoś na przykład jechał gdzieś do kraju, gdzie rzeczywiście jest rozwinięta turystyka albo rozwinięta gastronomia, obsługa klienta, na przykład nie wiem, we Włoszech czy we Francji, to zupełnie inne były te doświadczenia i też praca na produktach, czyli na przykład w Polsce nikt nie da owoców morza uczniowi w restauracji, a Francja, to langustynki tak naprawdę kilogramami można się uczyć kroić. Tak, właśnie też mogę powiedzieć, że inaczej nas uczyli na stażach właśnie nad morzem, jak byłam, a inaczej w Hiszpanii, także jest też różnica w nauce i na tych stażach. To może jeszcze ja bym dopytał, czy dalszą karierę zawodową planujecie wrócić do Hiszpanii, czy krajowo, patriotycznie tutaj na miejscu, doświadczenie zdobyte, które jest na tyle wystarczające, że będziecie tutaj działać? Pytanie o drenaż mózgów się pojawiło. Do obojga pytanie. Ja obecnie właśnie korzystając z tego, że przeprowadziłem się na studia do Warszawy, mam właśnie bardzo dużo fajnych okazji networkingowych, i właśnie perspektywy zawodowe są bardzo fajne. Mój zawód również umożliwia pracę zdalną, chociaż trochę ciężej takie pozycje znaleźć, ale właśnie myślę, że aktualnie wiążę pracę także ze studiami, więc aktualnie zostaję w Polsce.
Ja też jak na razie w Polsce. Kochani, a jak zetknięcie teorii z praktyką, czyli wasze przygotowanie czysto teoretyczne na naszych poziomach kształcenia i stykacie się z praktyką za granicą? Czuliście się świetnie przygotowani, lepiej przygotowani, czy uważacie, że czegoś wam brakowało? Ja mogę powiedzieć, że ja miałam fantastycznych nauczycieli przedmiotowych, także ja byłam naprawdę bardzo dobrze przygotowana. Tak się czułam, ale jest różnica, była różnica, jak nas uczyli właśnie tych lekcji przedmiotowych, a jak to inaczej w sumie wyglądało w Hiszpanii, także, ale podobnie było w sumie, także... No, informatyka jest trochę zbyt szeroka, żeby dało się tak naprawdę dopasować do kierunku pracy, więc tak naprawdę za każdym razem spotykaliśmy się z trochę czymś innym, niekoniecznie właśnie związanym z naszą nauką, ale było to zawsze przygotowane w taki sposób, żeby albo kogoś wdrożyć, a osobom, które właśnie wiedziały już więcej na dany temat, umożliwić właśnie jakiś taki głębszy rozwój, przekazać właśnie doświadczenia osoby prowadzącej. Lila Młodzik, ekspertka EWET, Uniwersytet Zielonogórski. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Mam pytanie do prowadzącego. Czy Państwo może prowadzicie sondaże osób, które przyjeżdżają do nas na Erasmusa, na praktyki, na staże? Czy tutaj w tym kontekście tego, jak oni czują się u nas w Polsce na stażu, jak oceniają tę naszą obsługę Erasmusową, ale też po prostu konkretny staż? Niestety nie obsługujemy tych osób, więc nie mamy do nich kontaktu i RODO nam na to, znaczy RODO, RODO nam na to nie pozwala. Nie możemy się z nimi kontaktować, musiałyby agencje, które wysyłają uczestników z danego kraju rzeczywiście takie badania robić. Próbowaliśmy się dowiedzieć w ogóle, jak są oceniane staże w Polsce, no bo mamy też kilka takich firm for profit, które takie staże organizują, takich pośredników. Natomiast ciągle nie jesteśmy takim krajem docelowym praktyk, tak popularnym jak, nie wiem, południe Europy na przykład, bo chociaż jesteśmy rzeczywiście relatywnie tani, jeżeli chodzi o poziom życia, to jesteśmy dosyć drodzy w obsłudze, jeżeli chodzi o koszt obsługi stażysty i koszt obsługi stażu i ciągle jeszcze chyba nie, szkoły zagraniczne nie widzą takiej dużej wartości dodanej w realizacji staży w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni i myślę, że też im więcej będziemy inwestowali w edukację zawodową, no teraz otwieramy 120 branżowych centrów umiejętności, może to będzie to miejsce, gdzie w przyszłości będą realizowane praktyki zagraniczne właśnie dla osób, które przyjeżdżają do Polski, ale póki co no tak nie ma, więc tak się jeszcze nie dzieje, więc no nie mamy takich badań. Dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o studentów, którzy przyjeżdżają, bo rzeczywiście nie mam takich danych konkretnych, no bo to jakby nie mój sektor, ale wiem, że jeżeli chodzi o studentów, którzy przyjeżdżają na praktyki do Polski, no bo w Erasmusie w szkolnictwie wyższym też można realizować staże i praktyki zawodowe, absolwenci studiów albo studenci ostatnich lat mogą tego typu mobilności realizować, to wiem, że oni są generalnie zadowoleni z praktyk w Polsce. Zresztą im więcej mobilności z Włoch, z Hiszpanii na przykład, tym więcej osób później szuka tutaj pracy z tych krajów, więc jakaś tam korelacja no, musi być. Pewnie też chodzi o bezrobocie oczywiście tamże. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Myślę, że zakończyliśmy już rundę pytań i odpowiedzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Jakieś domknięcie jeszcze? Tak, ja bym bardzo chciał podziękować Kamilowi i Darii za odwagę wystąpienia, bo tak wyciągnąłem ich na tą scenę dopiero kilka dni temu. Pomyślałem sobie, że skoro mamy stoisko eurostażystów, to że to będzie ciekawsze niż jak ja będę gadać. No i myślę, że super promujecie rzeczywiście tą ideę i bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. My bardzo dziękujemy.